We just retired and set our hearts free. The ocean calls like a sweet melody. We found our dream now, time to believe. A brand new chapter ready to weave. Winds will guide us both night and day. Our souls will dance in the salty spray. We bought a caravan anyway. Sailing the world is the life we crave. From shore to shore we're wide, so wide. With freedom always by our side. Zapowiadał się zwyczajny dzień i wycieczka do wodospadów, ale już od samego rana wszystko zaczęło się komplikować. Na kanale 16 usłyszeliśmy wezwanie o pomoc. Jedna z łódek zerwała się z boi i to z całym łańcuchem. Dryfowała w stronę otwartego morza, a podobno marina nie miała nikogo, kto mógłby od razu ruszyć na pomoc. No to nasi bohaterowie, Darek i Wayne, wskoczyli do pontonu i rozpoczęli akcję ratowania łódki. Na szczęście wszystko zakończyło się sukcesem i udało się bezpiecznie sprowadzić ją z powrotem. A podziękowania, no cóż, chyba odpłynęły razem z tą łódką. Całe szczęście, że my stoimy na własnej kotwicy. Jak widać, nawet boje cumownicze potrafią zawieść. Więc kolejny raz utwierdziliśmy się w przekonaniu, że w takich miejscach wolimy zaufać własnej kotwicy. Okej, spróbujemy board i zobaczymy, czy odpalimy ją. Is that the key somewhere inside? Looking for the key. Nie znajdziemy kluczy, to będzie problem. O, właśnie będzie problem. No, to otwartym oknem. Czy teraz większy wiatr? Ciągle nie wiem. Próbujemy podnieść ball, ale... because he's got the chain attached too. Shit. So maybe he's cut it loose. Can you? Just in time. Z boku wyglądało to jak zwykłe holowanie, ale wiatr i fale miały na ten temat zupełnie inne zdanie. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie i nasi bohaterowie wrócili z powrotem na łódkę. No dobra, akcja ratunkowa zakończona, wszystko się dobrze skończyło, możemy chyba jechać więc na wodospady. Tak przynajmniej nam się wtedy wydawało. To jest to cudo, które żeśmy wypożyczyli. Fiat Tipo. Okej, ruszamy. Jedziemy na wodospady. Mieliśmy bardzo rough morning. Co się wydarzyło? Uratowaliście tą łódkę w końcu, czy nie? Łódka została uratowana, opóźniło nas to o jakieś 2 godziny. Tutaj jest jakiś w każdym razie jedziemy. Mamy samochód, najmniejszy jaki chyba mieliśmy. No ale jedzie do przodu. Wjechaliśmy do Parku Narodowego. Zaczyna nam deszcz padać. Droga
Jesteśmy na miejscu. W drodze na wodospady. Tak. Jest jakiś hike. Woda jest wymarzona, akurat na wodospadzie. No i hot top, i hot spring. Już w nocy jesteśmy do wodospadu. A tam jest jakieś baseny. A tak z tego co tam francuska mówiła, że jakieś hot Hot top i wodospady. wodospady. No Tam w drugim. No idziemy dalej przez rainforest. Do wodospadu. No i tak prawdziwy rainforest, bo pada jak rain. Ciągle pada, ale zobacz jakie drzewa. No idziemy ponoć do wodospadów, ale tak naprawdę To nie z nikim, to nie wiemy gdzie idziemy. Z nikim się tutaj nie można dogadać. Trzeba będzie sprawdzić, bo coś tutaj, językiem jakiś gadają. nie wygląda to obiecująco. Jak się później okazało, nasz GPS postanowił zafundować nam własną atrakcję. Zamiast do wodospadów doprowadził nas na szlak prowadzący na wulkan. Dopiero po chwili zorientowaliśmy się, że coś tu się zdecydowanie nie zgadza. Próbowaliśmy dopytać o drogę, ale szybko przypomnieliśmy sobie, że jesteśmy na francuskiej wyspie, a nasz francuski, no cóż, praktycznie nie istnieje. Po kilku próbach, gestach i międzynarodowym języku migowym w końcu udało nam się dogadać z miejscowymi. Okazało się bowiem, że wodospady są zupełnie gdzie indziej. No cóż, kolejny raz przekonaliśmy się, że GPS też potrafi mieć własne plany na zwiedzanie. Jak już wcześniej wspominałam, same przypadki rządzą nami. Okazało się, że Idziemy na górę wulkanu zamiast wodospadów. Ale godzinę 20 mam. Także nasi znajomi pojechali gdzie indziej. Tak? No dobra. Także będziemy oglądać wulkan. Przypadki nami rządzą. No nic to. Idziemy na czubek wulkanu. Spotkaliśmy Polaków tutaj. Pierwszy przyjemnie polską mowę usłyszeć, także oni nam powiedzieli, że dotarli nawet do części tego wzgórza i zawrócili, bo nie ma warunków, jak mówię, szukamy dalej ciągle wodospadu. Dzisiejszy dzień jest po prostu pełen niespodzianek. Szukamy wodospadu. Oczywiście wodospadu nie możemy znaleźć. Mapy nas prowadzą w ogóle gdziekolwiek. Byliśmy. No i teraz ja nie myślę, że my tam podjedziemy, Darek. No i co? Ja też nie wiem, gdzie my jesteśmy. Ja nie myślę, że my tam podjedziemy, bo tam jest po prostu i deszcz padał, jest ślisko, także ja nie wiem, będziemy musieli w jakiś sposób tutaj zawrócić. Ale jak? Dobre pytanie. Tu jest... Co za dzień? Co za dzień? Od samego rana jakieś problemy. Okej, będziemy musieli tutaj coś wykombinować. Jak my tutaj zawrócimy? Oto jest pytanie. Mamy problem. Naprawdę mamy problem. Słuchajcie, jesteśmy... Nie wiem, tu zrobimy kółko? Tu jest przepaść. Tyłem też nie możemy jechać. Ja nie wsiadam do samochodu, ja cię będę kierować. Tu jest najszerzej. Chodźcie. I don't know. No będę cię kierować. No a tu jest przepaść. Dobrze, że takie małe główienko mamy.
niewiele większy od małego Fiata. Może zawróci. No Darek, musisz pokazać swoje skills. Możesz dawać jeszcze. Jeszcze do końca. Okej, stop. Teraz cofaj. Ła schodzi. Normalnie horror. Nie do przodu, do tyłu. Wow, okej. Stop. Zawróciliśmy, ale zobacz co tu się dzieje. Mgła. Ja już mam dość tych wodospadów. A teraz my, according to GPS, powinniśmy być na wodospadach i tych wodospadów żeśmy nie znaleźli. Wjechaliśmy na wulkan. A wjechaliśmy na wulkan, mieliśmy dojść na wulkan, a żeśmy wjechali na wulkan. To jest po prostu... to się nadaje do tych biur podróży, opis naszej wycieczki. Telefon nam się też już rozładowuje, także ja nie wiem jak my wrócimy, pasy trzeba zapiąć. Słuchajcie, nie wiem czy się śmiać, czy płakać, ale wygląda na to, że znaleźliśmy waterfalls. To jest najlepsze co możemy zrobić. Ale tu jest ciepła woda, Darek. Wow! Chodźcie, zagrzejemy, bo to jest siarkowa ciepła woda. Baseny. Waterfall. Teraz jesteśmy tutaj w patowej sytuacji. Bo Park Ranger, wiadomo, nie? Myślisz, że szukają nas? Nie mam pojęcia. On się nie spodziewał, że ktoś jakiś wariat tutaj wiedzie, nie? To ja może do niego trzeba pogadać. No i teraz mamy sytuację. Park Rangers tutaj wjechali, bo droga powinna być zamknięta, ale nie było i dlatego myśmy wjechali na górę. I teraz więcej takich chętnych jest, jak my widocznie. Misguided by GPS, by Google Maps. I teraz nie wiadomo co robić, bo na grubość lakieru nawet się nie wymienimy. Dziewczyna będzie zjeżdżać w dół i nam pokaże. Ja już widzę default trzeba wziąć. Autostradę widzisz, o. Okay. Default, to default. Jest szansa, że dzisiaj dojedziemy tam? Mamy cały Przyblokowaliśmy trafik oczywiście, ale jak oni by się wycofali? Tam też nie ma miejsca za dużo, żeby... Bo ona może zobaczyła, że ktoś pojechał, dlatego pojechał. No może. Każdy na wstecznym, następne 2 km musimy się cofnąć do bramy, która, tak jak już mówiłam wcześniej, powinna być zamknięta, ale nie była. No i myło się, żeśmy po prostu w nią wjechali. To się nadaje do kabaretu. Nareszcie dotarliśmy do wodospadów. Już nawet nie chce mi się mówić, ale żeśmy dotarli. Jesteśmy na miejscu. Zamykają park o 5:00. Także mamy jeszcze 2 godziny, żeby spędzić na wodospadach. Bardzo ciekawy dzień. What a day, nie? Zaczęło się od zerwanej łódki, później jeździliśmy. Szukaliśmy. Google Map nas zaprowadził na wulkan, zamiast na wodospady. Czyli zamiast wejść na wulkan, żeśmy wjechali praktycznie na wulkan, prawie że. Później Rangers nas przegonili, bo tam nie było drogi, a akurat była droga pierwszy raz. Ktoś otworzył bramę, chyba Rangers i przyjechali. I my oczywiście musieliśmy w nią wjechać, nie? No bo co? GPS nam pokazywał, że jesteśmy na dobrej drodze. Anyway, wygląda, że jesteśmy Teraz w zobaczymy, dobrym miejscu. Miejmy nadzieję. Słuchajcie, okazało się, że jesteśmy za późno. Już nie będziemy mogli tam wejść, żeby zobaczyć ten wodospad, dlatego że my żeśmy za późno przyjechali, także zrezygnowaliśmy. No i wracamy
Po tym, jak wodospady kolejny raz nam uciekły i wyglądało, że cały wszechświat sprzysiągł się przeciwko nam. W drodze powrotnej założyliśmy drogowskaz na Grand Etang. Pomyśleliśmy, mamy jeszcze trochę czasu do zachodu słońca, zobaczymy co tam jest. Wybraliśmy oczywiście najkrótszą trasę wokół jeziora, przynajmniej tak nam się wydawało. Problem w tym, że byliśmy kompletnie nieprzygotowani, bez odpowiednich butów, bez środka na komary, nie mieliśmy telefonu, GPS, wszystko zostało w samochodzie. Przecież mieliśmy tylko wyskoczyć na moment. Szybko okazało się, że to nie zwykły spacer, tylko prawdziwa wędrówka przez tropikalny las. Grand Etang to malownicze jezioro pochodzenia wulkanicznego położone w samym sercu lasu deszczowego. Ścieżka prowadzi wśród ogromnych paproci, bambusów i potężnych drzew, a z każdej strony słychać odgłosy dżungli. Wow, No, poważny hike. that's nice. Nie taki łatwy. No. Dawaj, dawaj. Jeszcze nam została godzina. Idziemy godzinę już. Ciągle okrążamy jezioro, ale nie widać końca. Zaczyna się ciemno robić. Trochę się zaczyna robić. Drzewa coraz większe. Ani żywego ducha. Pod liściem. Będziemy mogli tutaj wodę zbierać, jak nam zabraknie. Wody nie mamy, nic nie mamy. My nie jesteśmy przygotowani na wycieczkę. Idziemy dalej. GPS. Nic. Ale ciągle mamy jezioro po prawej stronie. Nie wiem jakie duże to jezioro, także ja myślę, że będziemy okrążać to jezioro i w końcu dojdziemy do tego samego punktu. Wiesz, jakieś wodospady na pewno. Gdzieś dochodzimy do jakichś wodospadów. Tylko teraz nie wiem, czy mamy się wracać z powrotem, czy dalej okrążać to jezioro. Gdzieś się zaczyna niedługo ciemno robić. A nie mamy latarki, nie mamy telefonów. Nic nie mamy. Mieliśmy 10 minut przejść, nie? A ile już idziemy? 1,5 godziny? Końca nie widać. Okej, ja chcę do tych wodospadów dojść i jak nie będzie widać końca, to się wracamy, czyli mamy następną godzinę z powrotem. Trzeba przedostać przez rzekę. No nie wiem, co tu powiedzieć. Czy idziemy dalej? Czy to wrócimy do tego samego miejsca, czy nie? No i w końcu są. Hurra! Co prawda nie takie wodospady, które szukaliśmy, ale wodospady to wodospady. W wersji mini, za to z klimatem. Wygląda na to, że dżungla stwierdziła, dużych wam nie dam, ale z pustymi rękami też was nie wypuszczę. Czas trochę nas goni, bo szczerze mówiąc nie bardzo już wiemy, gdzie jesteśmy. Telefon został w samochodzie. Zaczyna się ściemnać, ale przecież najlepsze przygody rodzą się właśnie z takich spontanicznych pomysłów. No i przynajmniej możemy powiedzieć, misja spełniona, wodospady znalezione. Jak Indiana Jones. Pilnuj swoich okularów, bo ci spadną. Nie widzę tych okul. A, widzisz? Dajemy sobie jeszcze 10 minut. Jeżeli nie zobaczymy jeziora po prawej stronie, zaczynamy wracać, bo się robi już ciemno. Teraz trzeba będzie tutaj zejść. Tak jak mówię, przygoda musi być, na którą w ogóle nie jesteśmy przygotowani. No wiesz, w najgorszym przypadku, jak nas tutaj noc zastanie, to będziemy mogli tutaj przenocować. Nazbieramy liści, zrobimy sobie łóżko z liści i tutaj przenocujemy. Może jakaś dzika zwierzyna nas tutaj nie dorwie. Okej. No, żarty żartami, ale idziemy dalej. Idziemy dalej, bo jest późno już. Okej. A nie ma tam cel narysowanego jakiegoś? Nie ma, są tylko ptaszki narysowane, które tutaj możesz oglądać. To wygląda na to, że to jest takie miejsce, z którego sobie siedzisz i oglądasz ptaszki. Wiesz? Jeszcze docieramy do jakiejś informacji. Mamy tutaj 15 minut jeszcze.
Kolejny dzień nas zaskoczył, kolejna wycieczka, która nie wiadomo, zaczęła się tak niewinnie, 15 minut miało być i dalej idziemy, 1,5 godziny później i dalej 15 minut mamy do... Widzisz jezioro po prawej stronie, jakbyś widziała jezioro po prawej stronie, to ciągle jesteś mokrej. Ciągle... Jezioro jest po prawej stronie. Wygląda ok. Idziemy dalej. Muszę się do drzewa przytulić. Jakąś dobrą energię wziąć, żebym miała na dalszą drogę. Końca tej drogi nie widać. No już ciemno się robi, także zaczynaj panikować. Okej? Wow, impressive. Godziny do zmierzchu i my doszliśmy do tej drogi. To jest ta droga, tak. Zaparkowane. Tak jeszcze jest. Udało się znowu. Udało się. Znowu się udało. Znowu więcej szczęścia niż rozumu. Taki to właśnie sposób zakończyliśmy nasz zwariowany dzień w restauracji z piwkiem i drinkiem. Tacy głodni jesteśmy. To już koniec naszej przygody na Guadalupie. Spędziliśmy tutaj kilka wspaniałych dni i przeżyliśmy mnóstwo niezapomnianych chwil, które na zawsze zostaną w naszej pamięci. Teraz stawiamy kurs na Dominikę, gdzie czekają nas nowe przygody, bo na emeryturze pod żaglami na pokładzie New Wave nuda po prostu nie istnieje. Skakujcie na pokład i odkrywajcie świat razem z nami. Do zobaczenia w następnym odcinku. See ya! Bye! Bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Just watch the bullets fly, I'm the last one to die.